Cześć! Bardzo Was jest tutaj dzisiaj dużo. Bardzo mi miło widzieć tak wiele osób zainteresowanych czy UX-em, czy UI-em, czy researchem, czy developmentem generalnie. Także miło Was wszystkich tutaj widzieć. Naprawdę świetna sprawa, że mamy takie zainteresowanie rozwojem technologii UX-em i developmentu. Ja krótko bardzo o sobie, żeby nie przedłużać. Mam na imię Monika, pracuję w Virtusie od 2 lat i zajmuję się w tej chwili user experience, user interface, czyli dbam o UX. Pracuję też jako UI, czyli mock-upy, look and feel, branding. Pracuję też jako researcher, przeprowadzam testy użyteczności, research szeroko pojęty, desk research, user research, co potrzeba. I hobbystycznie mam bardzo nudne hobby, zajmuję się architekturą informacji. Więc tak, takie mam swoje nudne hobby. I zrobiłyśmy ten talk dla Was dzisiaj, żeby jako osoby, które zaczynacie swoją przygodę z UX-em, na pewno jesteście bombardowane takimi reklamami, zwłaszcza właśnie teraz w trakcie pandemii, kiedy bardzo dużo ludzi się przebranżawia, kiedy bardzo dużo ludzi szuka pracy, lepszego zajęcia dla siebie. To UX jest teraz reklamowane trochę jak takie złote Eldorado. Szukałam dla Was reklam i zdecydowałam, że nie będę ich puszczać tu na żywo, ale wczoraj trafiłam na takie, które włączało muzyczkę jak a la Rocky Balboa w tle i pan mówił: rzuć wszystko, przestań żyć od pierwszego do pierwszego, zostań UX-em, będzie super, będziesz zarabiał miliony monet i nie będziesz musiał kodować i w ogóle życie będzie jak z bajki, rzuć wszystko, zostań UX-em. I pomyślałam sobie, że naprawdę warto było osobom, które zaczynają, pokazać, jak to wygląda naprawdę, jak wygląda taka praca UX-a od kuchni, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać, na co się przygotować, nie tylko jak już znajdziecie tą pracę, ale też czego się uczyć, żeby łatwiej i szybciej tą pracę znaleźć. Bo UX to jest bardzo szerokie pojęcie, więc już nie przedłużam, tylko próbuję ogarnąć, jak działa ten pilot, ale nie działa. O, okej, działa. Więc działa. I tak, user experience. Na początek zastanówcie się, niezależnie od tego, na jakim etapie jesteście, czy jesteście po bootcampie, za który pewnie zapłaciliście te miliony monet, czy jesteście po kursie, czy znaleźliście mentora, który Was nauczył i to jest świetna sprawa, czy jesteście samoukami, co też jest świetną sprawą, bo trzeba mieć motywację niesamowitą, żeby się tego uczyć samemu. Zastanówcie się, czy UX jest dla Was i co tak naprawdę, jakie cechy ten UX musi mieć, żeby w codziennej pracy sobie radził i żeby ta praca go nie frustrowała, żeby nie czuł się zagubiony. Więc przygotowaliśmy coś takiego. Gdzie ja mam to klikać? O, okej. Co taka praca od Was wymaga w realu? Jakie cechy charakteru trzeba mieć albo wypracować, bo wszystko da się wypracować, więc zachęcam Was, żeby po prostu pracować nad tymi rzeczami, żeby radzić sobie w tej pracy na co dzień, bo będziecie na co dzień mieć wiele challenge'y, wiele wymagań, które zostaną postawione przed Wami w trakcie pracy nad projektem. I będziecie musieli się zderzyć z takimi rzeczami. Cierpliwość, umiejętność rozmowy z ludźmi. To jest coś, co na co dzień będzie Wam potrzebne, żeby negocjować negocjować pracę nad projektem, argumentować Wasze prace, Wasze decyzje projektowe, żeby rozmawiać z ludźmi, żeby przeprowadzać testy użyteczności w odpowiedni sposób, nie sugerując użytkownikowi tego, co chcecie usłyszeć. Cierpliwość, empatia to jest klucz do UX-a. To jest coś, co musicie mieć bądź wypracować, żeby pracować, żeby spełniać się w tej pracy, bo UX, nie oszukujmy się, jest naprawdę mega satysfakcjonującą pracą. Jeżeli widzicie, że ułatwiacie ludziom życie na co dzień, bo nasze życie w większej części sprowadza się teraz do kontaktów z technologią, to jest to mega satysfakcjonujące. Ale jest to też bardzo wymagająca praca, bo jeżeli nie macie cierpliwości, jeżeli nie macie empatii, nie macie umiejętności negocjacji i argumentacji, to będzie Wam ciężko uzyskać takie wyniki, jakie będziecie chcieli uzyskać. Dyplomacja, takie proste rzeczy jak uprzejmość, jak negocjacja, jak niestety, ale
trzeba sobie wyhodować trochę grubą skórę i być odpornym na krytykę i na tak zwany hejt. Ja podziwiam ludzi, którzy pracują w UI-u. Sama zaczynałam od pracy na UI-u i to są ludzie, którzy mają mega odporność i mega cierpliwość i uczą się tego przez długi czas, bo UI jest bardzo subiektywny. Czyli często ta argumentacja jest ciężka, bo musisz utrafić w czyjeś gusta wizualne. Nieważne tak naprawdę, jakie ty masz te gusta, bo robisz to, co chce mieć klient. Więc ludzie, którzy zajmują się UI-em i grafiką jako taką, to są naprawdę odporni ludzie. I co dalej? Jak już pomyślicie, że okej, dam radę, spełnię się, mam te wszystkie zalety albo wypracuję je, to co tak naprawdę dalej? UX jest bardzo, bardzo szerokim pojęciem i chciałabym Wam pokazać, żebyście zdali sobie sprawę, że ile tak naprawdę rzeczy składa się na ten UX, że UX to jest wszystko, jeżeli mówimy UX, ale tak naprawdę UX to, jeżeli szukacie ogłoszeń, to często szukają UX-a, a potem proszą, żeby robił mock-upy, żeby robił makiety, bo UX i UI dla wielu ludzi to samo. No to nie to samo, ale niemniej jednak UX designer, UI designer, researcher i writer, pisarz, UX, tworzenie mikrokopii, to są już zawody, które nie wymagają od Was tak szerokiej wiedzy, a są osobnymi zawodami, dzięki którym możecie opanować mniejszą ilość wiedzy, mniejszy zakres informacji i już znaleźć pracę, i już znaleźć sobie specjalizację, a potem dopiero jak otrzymacie tą pracę, jak uda Wam się coś znaleźć, kształcić się dalej do tego momentu, że jeżeli macie takie ambicje, to gdzieś zostaniecie bądź UX UI designerem, który ma wszystko to po trochu, albo produkt designerem, który zjadł już zęby na tylu projektach przez tyle lat, że ogarnia już w ogóle wszystko i nic go nie rusza. Więc warto zacząć od szczegółu do ogółu, bo to uprości Wam drogę i pozwoli Wam na znalezienie pracy wcześniej i zdobycie tego doświadczenia wcześniej. Więc pamiętajcie też, że to nie jest takie hop-siup i UX uczy się całe życie. To jest praca mega rozwojowa, daje mega dużo satysfakcji, ale UX jest doceniany praktycznie wszędzie i uczymy się całe życie. Najgorsze, co możecie zrobić, moim zdaniem, skromnym, to nauczyć się kilku rzeczy i osiąść na laurach i nie robić nic. I po 10 latach, kiedy na przykład stanie się coś i tą pracę stracicie, rynek będzie 10 lat nad Wami, a Wy będziecie w jaskini i będzie wtedy ciężko coś znaleźć, naprawdę. Więc UX uczy się całe życie, pamiętajcie. I to, co mogę poradzić z własnego doświadczenia, uczcie się zawodu w języku angielskim. To otworzy Wam naprawdę bardzo duże możliwości z prostych przyczyn. Jest dużo więcej materiałów za darmo. Przepraszam, muszę się napić wody. Macie książki, e-booki, artykuły dobrej jakości, tak naprawdę dużo lepszej jakości za darmo. Dostęp do materiałów w języku angielskim jest bardzo łatwy, jest tego dużo więcej, więc prościej jest się nauczyć po angielsku. Jeśli macie opanowany w miarę dobry poziom angielskiego, nie wiem, B2, spokojnie dacie radę. Większe wsparcie wśród community. UX międzynarodowe ma bardzo rozwinięte community i tam jest coś takiego, że możecie postować, możecie uploadować swoje portfolia, swoje jakieś projekty i ludzie faktycznie będą dawać Wam feedback, będą dawać Wam kompetentny feedback i możecie znaleźć tam mentora. Jest to program mentoringu i faktycznie ludzie wrzucają na Facebooka posty, że szukają mentora i UX-owie, coś designerzy z wieloletnim doświadczeniem, którzy w swojej karierze są już na takim etapie, że na przykład chcą zacząć uczyć innych, traktują Was trochę tak jak świnki morskie, niemniej jednak to jest benefit w dwie strony, bo Wy dostajecie kompetentnego nauczyciela, któremu zależy, żeby Was nauczyć, więc robi to dobrze, no a Wy macie nauczyciela za free i to faktycznie tam tak działa i faktycznie można znaleźć na tych forach taki mentoring, a przynajmniej dostać dobry, kompetentny feedback a propos tego, co jest nie tak w Waszym projekcie i jak to naprawić.
Plus, szczerze mówiąc, chyba, nie wiem, teraz najprostsze argumenty, szerszy rynek pracy, pracujemy zdalnie, rynek się otwiera, więc jeżeli jesteście w stanie pracować po angielsku, 1 milion ofert więcej do aplikacji i wyższe stawki. Jeżeli jesteście w stanie pracować po angielsku, nie ma co się czarować, możecie po prostu zarobić więcej, więc uczcie się zawodu po angielsku. Jest to więcej wysiłku, ale jest to opłacalny wysiłek. I pamiętajcie, żeby mieć dystans do siebie i do swojej pracy. To jest moje ulubione zdjęcie, bo każdy robi błędy. Nawet duże firmy robią błędy, duże błędy. I ponieważ jesteście początkujący, będziecie robić te błędy. Nie ma się coś też oszukiwać. Ważne, żeby się na tych błędach uczyć, żeby wyciągać wnioski i żeby iść dalej, po prostu. I obserwować błędy innych i uczyć się na tych błędach też. Ciekawostka, pomyślcie, jaki musiał być proces produkcji tego, ilu ludzi od początku procesu, czyli od procesu, nie wiem, od ideacji, przez jakieś prototypy, całą rozkminę, doszło już do tego etapu, że oni zbudowali te pasy i do tego momentu albo nikt nie wpadł na to, wątpię, że nikt nie wpadł, ale nie zwrócił uwagi, że to jest naprawdę zły pomysł, żeby coś takiego zbudować. I to była jakaś duża firma, która już robi samochody. Więc bądźcie odważni i proście o feedback i pytajcie o feedback, bo to jest klucz do nauki. I chyba już mówię za długo. Ok, więc miejcie dystans do siebie, do swojej pracy. Nie działa. Help? O nie. Przerwa techniczna. Więc pamiętajcie, prace wasze nie są doskonałe, nie będą i nie zależy, czy to będzie też od was. Bardzo często, jak już uda wam się znaleźć pracę, podczas procesu projektowego będzie tak, że na przykład jeszcze jak będzie to w trakcie produkcji, jeszcze nie wyjdzie jeszcze nie zostanie zrealizowane, okaże się, że są jakieś nowe wymagania i wasz produkt jest do poprawki. Albo terminy będą gonić, albo budżet się nie będzie zgadzać, albo development będzie miał za małe siły przerobowe, nie będzie w stanie zrealizować tego, co wspaniale wymuskaliście, pixel perfect i tak dalej. I okaże się, że w pewnym momencie to, co oddaliście do developmentu, wróci do was takie. I często tak się zdarzy. Życzę wam, żeby nie, ale może się tak zdarzyć i to są rzeczy, na które nie macie wpływu po prostu. Natomiast nie poddajcie się w takim przypadku, bo zawsze warto walczyć o wasze pomysły i o wasze wizje, jeżeli one się opierają o dobro użytkownika. Z tego względu, że może nam wrócić coś takiego po testach i też polecam bardzo, jeżeli oddacie coś do developmentu, proście deweloperów, żeby potem po developmencie, na przykład na środowisku przedprodukcyjnym, oddali wam to do testów, bo wtedy jesteście w stanie jeszcze jakoś to odratować, jeszcze powiedzieć, że to wygląda tak, naprawmy coś, zanim to pójdzie na produkcję. Natomiast nawet jak to pójdzie na produkcję takie, walczmy o to, żeby czy z klientem, czy z szefem, żeby powiedzieć, ok, naprawmy to, za miesiąc wróćmy do tego i naprawmy to, bo może się uda. Zostało nam już bardzo mało tematów. Haters gonna hate. Oprócz tego, że sami nie bijcie się w plecy, jeżeli coś nie wyjdzie, bo na pewno nie wszystko wyjdzie od razu idealnie. I zachęcam, żeby uploadować swoje rzeczy i prosić o feedback. Na pewno spotkacie się z hejtem. Na pewno spotkacie się z ludźmi, którzy będą mieli na celu to, żeby zdyskredytować waszą pracę. Z różnych powodów. Ludzie są różni, nie zmienimy tego, musimy się z tym pogodzić, ale nie poddawajcie się. To nie jest argument do tego, żeby nie uploadować tych prac i nie prosić o feedback, bo na pewno znajdą się kompetentni ludzie, którzy będą chcieli wam pomóc i będą dawać tam kompetentny feedback. Więc jak rozpoznać taki kompetentny feedback, który niekoniecznie zawsze będzie super przyjemny, ale będzie wam dawał konkretne informacje, dzięki którym będziecie mogli uczyć się na tych swoich błędach. Powie wam, co macie źle, powie wam, dlaczego macie źle, pochwali to, co macie dobrze i albo podsunie wam pomysł, gdzie szukać tego, jak to naprawić, jak naprawić to, co macie źle, albo po prostu powie wam, jak to naprawić, co macie źle. I zazwyczaj po takiej konstruktywnej krytyce, no nie będziecie się czuć tak, jakby ktoś wam jej wytarł podłogę, tylko duma zawsze zaboli, bo duma zawsze boli, jak ktoś nam powie, że nasza praca nie jest idealna, ale będziecie mogli z tego wynieść naprawdę konkretne wnioski do tego, co trzeba poprawić. I to pewnie, co jeszcze będzie dla was interesujące,
Klienci, praca z klientami. Zdarza się tak, że klienci są tacy, którzy sami są najlepszymi designerami, mówią mój zielony jest najzieleńszy, ja muszę mieć taki zielony. I tyle. Zdarzą się tacy, którzy w ogóle nie wiedzą, czego chcą i dopiero jak im coś już dasz, to powiedzą, że nie takie, chciałem inne, ale nie wiem jakie. Tak będzie. Na pewno musicie się z tym, być na to przygotowani. Natomiast zawsze i warto walczyć o swoją wizję projektową, jeżeli ona się opiera o dobro użytkownika. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ta wasza wizja opiera się o dobro użytkownika, to możemy mieć argumenty UX-owe, którymi jesteśmy w stanie zademonstrować klientowi jakby twarde dowody, oparte na przykład na researchu, na usability, na testach usability, na testach accessibility, czyli dostępności. Nawet jeśli klient nie ma na to pieniędzy i powie Wam, proszę Pani, proszę Pana, ja nie mam czasu, ja nie mam pieniędzy na to, żeby zatrudnić agencję i zrobić usability testy, dlatego że Pani mówi, że ten zielony jest za mało zielony i nikt go nie zobaczy. Możecie takie testy wykonać roboczo, zawsze coś jest lepsze niż nic. Możecie pokazać ten layout znajomym, komuś wokół, możecie zrobić gorilla test, jeżeli jesteście odważni i macie odwagę podchodzić do randomowych ludzi na ulicy i dać takiemu klientowi rezultaty i powiedzieć mu, że proszę Pana, proszę Pani, pokazałam to 10 ludziom, żaden z nich nie był w stanie znaleźć tego guzika, bo kontrast był tak zły i żaden z nich nie powiedział, że chce używać tego produktu. Jeżeli klient mimo takiej argumentacji dalej będzie się upierał przy swoim, to myślę, że możecie mieć już naprawdę czyste sumienie i powiedzieć ok, zrobiłem co mogłem zrobić, reszta już jest niezależna ode mnie. Więc zawsze warto walczyć o swoją wizję. I ostatnia rzecz, o którą chciałam powiedzieć, to designer i deweloper. Mamy deweloperów na sali, myślę, że mamy. Znajome twarze widzę, więc jeżeli będziecie pracować z deweloperami, a szczerze polecam, żeby pracować, bo warto, to po pierwsze proszę, nie kłóćcie się. Wiem, że różne są relacje z teamami deweloperskimi i często jest tak, że deweloper dostaje coś od designera i mówi, o Jezu, co ten designer wymyślił znowu, a potem wraca do designera i designer, o Jezu, no to niby te same kolory, niby ten sam rozkład, ale wszystko jakieś porozjeżdżane. I tak naprawdę często się zdarza. Takich błędów, takich rzeczy bardzo prosto można uniknąć przez kontakt, przez komunikację. Po prostu rozmawiamy, komunikujemy się z teamem deweloperskim już w wczesnych fazach projektu. Na przykład mamy wireframe'y, mamy nawet podczas procesu ideacji, kiedy wiemy, że mamy pomysł, coś chcemy zrobić, mniej więcej jak chcemy zrobić, idziemy, pytamy, słuchajcie, mamy taki budżet, wy macie taki budżet, macie takie siły przerobowe, czy ten mój pomysł, ta moja wizja jest do zrobienia w tydzień przez 2 deweloperów. I oni mówią wtedy tak, nie, no i robimy albo nie robimy, musisz to uprościć, bo inaczej się nie wyramy w czasie i dostaniesz rozjechany produkt do testowania. Tego się naprawdę bardzo prosto uniknąć, więc zachęcam, żeby rozmawiać z deweloperami, żeby komunikować się z nimi non-stop podczas procesu produkcji i to, czym jakby mało ludzi wpada na to, że deweloper to tak naprawdę jest twój pierwszy tester. I to jest mega duża zaleta, z tego względu, że jeżeli robicie aplikacje e-commerce albo jakieś aplikacje, które mają szeroką grupę odbiorców, to ten deweloper najczęściej wpada w tą grupę odbiorców. Jeżeli robicie, nie wiem, redesignujecie pyszne.pl, no to ten deweloper też na przykład zamawia pyszne.pl, więc on może Wam powiedzieć, co u niego działa, co nie działa, co wydaje mu się mało przyjazne, user-friendly i tak dalej. Więc to jest ta pierwsza osoba, która kontaktuje się z tą aplikacją. I z mojej strony to tyle. Zostały nam jeszcze to pewnie, co interesuje Was najbardziej, czyli jak pisać CV, jak przebiega proces rekrutacji od kuchni i o tym opowie Wam Mira, więc oddaję mikrofon. Cześć, ja właśnie od razu stanę, tylko ja mam dużo slajdów. Nazywam się Mira, pracuję w Virtusie i przez ostatnie pół roku rekrutuję ludzi do Virtusa na UX. Przepraszam, moment.
Bardzo się cieszę, że buduję zespół i mam nadzieję, że dzisiaj dam Wam trochę motywacji do tego, żeby to zacząć. I bardzo dziękuję Monice, bo właśnie to był jej pomysł zrobić w ogóle to wszystko i tą całą prezentację, bo ja by w życiu to nie wyszłam. No i może jeszcze od początku powiem, że ja jestem żywym przykładem tego, że ja pracuję w języku angielskim. Polski to jest mój drugi język i na co dzień pracuję z Anglią, także warto uczyć się angielskiego. I przygotowałam właśnie taką małą grafikę. Jedna fajna osoba powiedziała, że to jest metro i musisz przejść z punktu A do punktu B, dlatego żeby znaleźć pracę. I właśnie będziemy mówić o procesie rekrutacyjnym. Nasz proces trochę się odróżnia, ale właśnie to plus minus taka baza, którą musicie wiedzieć, dlatego żeby przejść i nie bać się aplikować do różnych firm. Pierwsze co to jest decyzja i najważniejsze zdecydować się, kim jesteście, czego chcecie, w czym jesteście lepiej od innych, bo jednak nigdy nie da się zrobić wszystkiego. I właśnie pierwsze, kiedy osoby przychodzą, mówią o tym, że ja mogę robić UX, ja mogę robić testy, ja mogę sprzątać, mogę przynieść kawę i jeszcze tam trochę robię jakieś programingu. Tego nie będzie. I właśnie to jest również test, slajd Moniki. Są różne opcje i są różne ludzie. Także jeżeli dacie rady wybrać sobie, przynajmniej na początku, czego chcecie, czym chcecie się rozwijać, to będzie Wam dużo łatwiej niż co razu składać różne CV, przygotować różne portfolio, dlatego żeby ogarnąć jakby wszystko. Bo właśnie największy problem juniorów w tym, że oni od razu mówią, że są UI, UX designerami albo product designerami. I to właśnie, kiedy tylko skończyli studia, miesiąc, 2 miesiące, także nie. Wybieramy coś jedne i aplikujemy tam, gdzie właśnie potrzebna ta osoba. Przygotowanie CV to jest drugi krok po decyzji, bo jednak musicie coś wysłać, tak? To jest templatka, którą spotkam 9-10 razy. Jakby to jest taka klasyczna templatka, którą dostaję w różnych kolorach, z różnymi ściankami, ale właśnie to jest taka bezpieczny, klasyczny CV, który wysyłają do korporacji oraz do małych firm, nieważne. Wiem właśnie, że tu jest dużo tekstu, także przejdziemy przez to. Pierwsze to jest kontakty. W porządku, super sekcja. Skilli, mega fajnie zrobione i właśnie na przykład u nas na stronie zrobione dokładnie w takim samym jakby rodzaju, także od 1 do 5 możesz sobie powybierać, co pasuje, co nie. Nagrody, bardzo odważnie. Personalny profil właśnie, kim jest osoba, czym się zajmuje i tak dalej. Następny mamy studia, które osoba skończyła i doświadczenie. Super wygląda, zwykli ludzie starają się to wypełnić, ale jednak jeżeli to aplikuje jako junior, to raczej nie będziecie mieli dużej ilości tych rzeczy. I CV jest właśnie zwykle wygląda bardzo krótko i albo mamy bardzo dużo kontaktów, zaczynając właśnie od miasta, miasto, ulica, kod, jeszcze coś, żeby było jakby więcej tego. Również na przykład jeżeli skilli, to nie skilli, w których naprawdę jesteście dobre, ale jeszcze tam 10 różnych po jednej kropeczce, żeby coś tam wypełnić. Także właśnie kiedy w ogóle robicie CV, prosiłabym, żeby uważali na te dwie rzeczy. Pierwsze to jest portfolio i telefon, bo jednak do tej pory, jak ktoś z rekruterów dostanie Wasze CV oraz portfolio, ono musi być załadowane do specjalnego systemu, przejdzie przez rekruterów, przez HR, tak, bo właśnie pierwszy kontakt macie z HR-em. I czasami po prostu coś może być niezaładowane, coś może się zgubić. Także właśnie telefon i portfolio, żeby mieć to w CV, to jest bardzo pomocna rzecz. I drugie, że na pewno kimś byliście przed tym, jak zdecydowaliście albo przebranżować, albo uczyć się na designera. Na pewno macie zainteresowania, na pewno coś się stało dlatego, że zdecydowaliście pracować w IT. Macie dużo życia przed tym, jak przeszliście do nas. I to fajnie by było wszystko poznać, bo szczerze mówiąc, większość ludzi, juniorów mają plus minus te same skille. I tu jest bardzo ważne faktycznie kim jesteście, jaką macie osobowość i czego chcecie w życiu i dokąd idziecie. I pierwszy kontakt z HR-em. Kiedy wysyłacie CV, część firm potem odpiszą Wam maila z tym, że dziękujemy bardzo, ale właśnie CV na razie nie pasuje do nas. Część firm nie odpiszą Wam. I to jest dużo frustracji i wiem o tym, że zrobiliście coś, uważacie, że to jest piękne, że macie tak dużo doświadczenia, że właśnie ta firma pasuje do Was idealnie, ale albo dostajecie negatywny kontakt, albo w ogóle nie dostajecie kontaktu. Także prosiłabym pamiętać, że to dotyczy wszystko umiejętności, nie osobowości i po prostu spróbuj jeszcze raz.
bo jednak i kiedy zaczynacie, i kiedy macie jakieś opcje, kiedy pracowaliście do tym w jakiejś innej branży, to jest po prostu ciągła praca nad tym, żeby przejść z A do B. Jeżeli coś się nie udało, nie martwcie się o tym, zróbcie wnioski z tego i spróbujcie jeszcze raz. Super lubię właśnie, to jest bardzo stary obrazek, ale strasznie go lubię. Nigdy nie będzie pierwsza opcja. Ever. Nie po prostu, ni w projektach, ni w życiu, ni w stosunkach, nigdzie ever. To znaczy, że po prostu będziecie przygotowani na to, że będzie trudno, ale jak macie słoneczko na końcu, no to da się wszystko zrobić. Następne, co Was czeka, to jest screening. Screening to właśnie jest pierwsza rozmowa, w której poznają Was ludzi. Zwykle to mogą być rekruterzy albo HR-y, to właśnie również zależy od firmy, ale plus minus to będzie wyglądać tak. Będą dwie osoby i będziecie Wy. I to znaczy będzie rekruter i shadow. Rekruter właśnie to jest osoba, która zajmuje się rekrutacją, ona ma plan, on ma swoje pytania, właśnie ona patrzy na to, żeby wszystko było zrobione jakby krok po kroku oraz uważa na to, żeby to było zrobione w terminie, tak? To znaczy, jeżeli Wam mówią, że to będzie 30 minut, to właśnie rekruter odpowiada za to, żeby naprawdę skończyć w te 30 minut i lepiej skończyć 20 minut i jeszcze zostawić 10 minut na jakieś pytania. Shadow zwykle wspiera rekrutera, robi notatki, o Was obserwuje, także nie martwcie się o to, że on po prostu milczy sobie i coś tam patrzy na Was, bo naprawdę on ma swoje taski do zrobienia. Jesteście Wy i właśnie na tym pierwszym screeningu jest bardzo ważne wyluzować. Ja wiem, że to jest trudno, ja wiem, że zwykle właśnie ludzie bardzo się denerwują, bo Boże, to będzie pierwsza rozmowa, ale nie, właśnie to jest rozmowa do poznania, do tego właśnie, kim jesteście, czego chcecie w życiu, czy pasujecie, czy będziecie pasować do zespołu, bo to jest również ważne. Że na przykład jeżeli cały zespół chce wyjeżdżać na konferencje, różne miasta, różne kraje, tam robić wszystko w nocy, a Wy chcecie sobie pracować i wieczorem wracać do rodziny, no jednak jakby to po prostu nie działa. Także na luzie, wszystko w porządku, to jest tylko osoba dlatego, żeby Was poznać i realnie zdecydować się, czy pasujecie do zespołu. O, przepraszam, wszystko poszło. Wszystko poszło, a ja w ogóle wszystko się zepsuło. Co się stało? Tu, tak? Nie, tu. Tu jesteśmy, mega. Pokaż slajd. Super, lubię takie rzeczy. A ja tu mam jeszcze strzeleczkę, dobra. I właśnie to, o czym mówiłam, tak, że nie starajcie się być tym, kim nie jesteście, bo dziękuję bardzo, dzisiaj nie mamy jakiejś wielkiej depresji, Great Depression, kiedy wszyscy po prostu szukali pracy, nikt nie mógł ją znaleźć. Teraz mamy tyle ofert na rynku, tyle propozycji pracy. A jeszcze z tym lockdownem prawie wszystkie biznesy, które jeszcze nie były w internecie, nie mieli stron, zaczęli to wszystko robić. Także bardzo by prosiłam juniorów, które tylko zaczynają, żeby szukać właśnie miejsca dla siebie, a nie pasować do jakiegoś imaginary hipster, którego kiedyś widzieliście jeszcze raz, kiedy pił kawę. Bo naprawdę tak dużo oferty, tak dużo możliwości, że nie trzeba robić coś takiego. My jesteśmy ludźmi, to właśnie jest zdjęcie z jednym z naszych spotkań firmowych. Wy jesteśmy ludźmi, także na pewno wszystko będzie fajnie i będziemy pracować razem, bo jednak jeżeli spędzacie 8 godzin w pracy, to by fajnie, żeby to był fajny zespół i dla Was to również było komfortowo. Następny straszny moment to jest kontakt z HR. I również dużo frustracji, dużo pisze ludzi potem do HR-ów, że Boże, tak fajnie wszystko poszło na screeningu, dlaczego nie poszłam dalej, tak? Nie zostałam zaproszenia na następny meeting. Tak jak mówiłam, może po prostu być, że macie różne cele z zespołem i to jest ważny moment, że jeżeli już zostaliście zaproszeni na ten screening, żeby potem do tej samej firmy może zaaplikować na tą samą pozycję za jakiś czas. Bo jeżeli będą mieli inny projekt albo inny zespół, to całkiem może być, że Wam się uda. I tak samo, jak zawsze pamiętamy, będę to powtarzać, to dotyczy Twoich umiejętności, nie osobowości i po prostu spróbuj jeszcze raz. Bo jednak to wszystko try i potem na pewno będzie. Technical meeting. Moja ulubiona właśnie część, bo to jest moment, kiedy można zrobić coś swojego i każda firma ma swój własny technical meeting. Dużo informacji na te tematy, ludzie się chwalą, nawet czasami można zobaczyć, że na przykład ja zrobiłam coś takiego, ale Wam nie powiem, bo musimy jakby
przejść z tym technicznym meetingiem na jakąś pozycję, potem jakby ten meeting jasne, że wyrzucany do kosza i potem tworzymy coś nowego, ale ja Wam potem powiem tam za 2 miesiące, także czekajcie, zrobimy coś fajnego. I właśnie co może być na tym meetingu? To może być analiza strony, że właśnie pokażę Wam jakąś aplikację, to może być Facebook, TikTok, Instagram, nieważne, tylko właśnie zobaczyć jaki poziom analizy macie w głowie. Bo właśnie to bardzo ważne, żeby kiedy patrzycie na jakiś interfejs, nie widzieliście tylko gudziki. Mieliście jakiś pomysł, dlaczego tak było zrobione. Może jakiś tam był marketing w środku, może wiecie historię tej aplikacji. To jest dużo rzeczy, które można tu powiedzieć. Drugi moment to jest tworzenie grafiki. Już właśnie odeszliśmy od tego, że było to zadanie domowe, które dostajecie i potem wracacie za jakiś czas. To może być po prostu na 5-10 minut, masz jakiś pomysł, zrób to. I kiedy właśnie osoba tylko otwiera jakikolwiek program graficzny, już widać, jak ona z tym się czuje, czy kojarzy hotkeje, czy może coś zrobić, czy nie, czy korzysta się z siatki. Dużo rzeczy, naprawdę 5 minut wystarczy, żeby zobaczyć, jak osoba pracuje. I tworzenie ścieżki albo analizy jakiejkolwiek informacji właśnie, że osoba dostaje coś i żeby stworzyć z tego struktury. Z mojej perspektywy to jest 3 rzeczy, które ja przynajmniej spotkam w innych firmach. Część z tego mamy u nas, nie powiem co dokładnie, ale mamy. I to jest takie 3 najbardziej popularne rzeczy. Co razu będzie coś innego, to znaczy, że kiedy kończy się proces rekrutacji, bardzo rzadko te same zadania pójdą dalej. Także to właśnie to, co mówiłam. Także można poczekać miesiąc, zaaplikować drugi raz i już będzie coś innego. Takie zadania są publiczne. Także jeżeli boicie się tego, że Boże, tam będzie jakiś techniczny meeting, nie dam rady, nie. Są zawsze dużo opcji, naprawdę możecie patrzeć sobie i właśnie tak samo jak Monika mówiła, jeżeli chcecie sobie jakieś wyzwania, napiszcie na forach i ludzie po prostu wyślą wam coś starego, coś rok, 2, 3 lata i czasami mogą być po prostu mega rzeczy. Ja uwielbiam to przechodzić. I znowu ten straszny kontakt z HR, że wszystko Wam poszło dobre na screeningu, wszystko poszło dobre na technicznym spotkaniu, ale jednak znowu może być kontakt negatywny albo pozytywny. Jasne, że zawsze wszyscy boimy się negatywnych kontaktów i to znaczy, że proszę pamiętać, że nie jesteście w tym procesie sami. To znaczy mogą być 5, 6, 10 osób, które doszli do tego samego technicznego meetingu i jednak jeżeli stanowisko jest jedno, to musimy wybrać jakąś jedną osobę. I zwykle to jest strasznie trudna decyzja, jeżeli już wiele ludzi przeszło i tak naprawdę już wybieramy tam takie szczegóły i dlatego właśnie potrzebujemy shadow, bo shadow ma drugą opinię i bardzo fajnie, kiedy na przykład rekruter jest jeden, a shadow mamy różnych, bo wtedy właśnie, kiedy już wybieramy z tych osób, to tak faktycznie shadow decydują, co tam, a ja właśnie u mnie tam tu to powiedział, a tu właśnie taki był zmotywowany. Także właśnie dlatego potrzebujemy 2 osoby. I jak zawsze to dotyczy umiejętności, nie osobowości i nawet jeżeli przyszedłeś, wszystko zrobiłeś fajnie i dostałeś negatywny feedback, po prostu spróbuj jeszcze raz. To może być ta sama firma, to może być za jakiś czas, to może być inna firma. Po prostu nie trzeba myśleć, że Boże, wszystko źle zrobiłam i potem po prostu sobie siedzieć sobie w mieszkaniu i plakać. Wszystko w porządku, po prostu tak się stało. A spotkanie z CEO zwykle wygląda tak. Bo jeżeli już zostałeś zaproszony na to spotkanie, to raczej czeka na Ciebie kontrakt i to jest ostatnie momenty jako negocjacja zarobków, wynagrodzenia i tak, jak coś oni mają wszystkie notatki, także jeżeli nie bardzo fajnie Wam poszło, to nie trzeba mówić, że ja to wszystko po prostu zrobiłam od początku. Jakieś małe szczegóły, jak chcecie pracować, skąd chcecie pracować, od kiedy możecie zacząć, ale właśnie naprawdę to jest duża ulga, bo jeżeli już zostaliście zaproszeni na to spotkanie, no to raczej już wszystko będzie w porządku. Wychodzicie z tego spotkania, podpisaliście umowę i właśnie od tej pory zaczyna się Wasza nowa przygoda z nową firmą. Także to jest czas na święta. Właśnie zamówisz sobie coś i powiedzieć znajomym, że hej, ja dostałam umowę i to jest super. Myślę, że trochę jesteśmy po terminie, ale faktycznie dziękujemy bardzo wszystkim. I teraz czy mamy czas na pytania? Myślę, że jakieś 2 możemy śmiało. 2 pytania. Jedno do mnie, drugie do Moniki. Tak. Albo do Miry wszystko. Czy mamy jakieś pytania? Może po prostu nie ma pytania, to wszystko. Fajnie poszło. Ja mam pytanie. Tak. Świetnie. Czy kursy
można sobie samemu przyswoić? To bardzo zależy od kursów. Naprawdę na przykład, tak, widzę. E, No generalnie tam właśnie są te kampy, które trwają pół roku na przykład i tam właśnie mówią, że pokażemy Ci ścieżkę, jak właśnie zostać tym UX designerem. I właśnie moje pytanie jest, czy właśnie warto zapłacić te pieniądze i iść na ten kurs, czy może poświęcić więcej czasu swojego i samemu jakby... się nauczyć, no. Tak, tak. Ja bym powiedziała, że to bardzo zależy od osobowości. To znaczy, że na przykład mnie bardzo denerwuje, kiedy ktoś mi mówi, co ja muszę robić. Ja lepiej dostanę właśnie ten program na te pół roku, ja będę sama iść przez to pół roku i tylko sprawdzać właśnie, jeżeli tam potrzebuję mentora, że czy wszystko zrobiłam w porządku, żeby ktoś mnie kontrolował właśnie na tym etapie. I ja co razu jak patrzę na te ceny, ile w ogóle kosztuje teraz stać designerem, ja powiedziałam, że ja się 10 razy pomyślałam sobie, żeby pójść na coś takiego. Ale tak, jeżeli dasz rady uczyć się sama, jeżeli masz kontrolę siebie, jeżeli już robiłaś coś takiego, na przykład uczyłaś się języka sama, tak, i na przykład zrobiła jakiś tam egzamin w końcu i dostałaś jakiś certyfikat, albo po prostu masz taką osobowość, żeby uczyć się sama, jak najbardziej nie trzeba żadnych kursów, wszystko jest w sieci w porządku. Tylko że większość ludzi nie mają ani dyscypliny, ani praktyki uczenia się, ani po prostu czasu, żeby na przykład powiedzieć, że ja codziennie będę przez 2 godziny ćwiczyć grafikę, tak? I potem na przykład znajdę jakiegoś mentora. Ja bym powiedziałam, że da się uczyć się samemu, na pewno, bo teraz mamy mnóstwo informacji bez opłat i mnóstwo ludzi, którzy... Teraz właśnie jeszcze mamy taką jakby ciekawą falę, że dużo designerów, którzy pracują już 10-15 lat, myślą, że nie trzeba w ogóle mieć żadnych kursów. Że jeżeli osoba już poszła na kurs, to znaczy, że nie da rady uczyć się sama, nie da rady sama zbierać tą informację i od początku jakby nie będzie dobrym designerem. Ja tak nie uważam. Ja uważam, że trzeba iść najlepszą ścieżką dla siebie. Jeżeli czujecie się komfortowo dlatego, żeby uczyć się w grupie, żeby był jakiś program, żeby oddać pieniądze i mieć święty spokój, że dostanie się tą licencję, ten dyplom i już będzie jakaś podkładka pod to, że naprawdę jesteście designerem, mega sprawa. Jeżeli decydujecie się, że nie chcecie to oddawać, chcecie uczyć się sami składać sobie program, pytać innych ludzi, poznawać innych designerów i właśnie uczyć się od razu na przykładach, super sprawa. Tylko właśnie zależy od tego, co osoba wybiera. Ja bym powiedziała, że to jest tak samo jak nauka języka. Ktoś właśnie chce uczyć języka samemu, ma Lingualeo, ma italki, ma właśnie jakieś programy, które sam robi, spotka ludzi na kawę, bo nawet na przykład w Krakowie mamy Language Exchange i to znaczy, że da się jakiegokolwiek języka nauczyć się samemu. Tylko ile ludzi mają tyle wewnętrznej motywacji, żeby to zrobić? I tu ja bym powiedziała, że bardzo ważno szczerze siebie odpowiedzieć, bo jednak jeżeli wcześniej czegoś takiego nie robiliście, to nie ma żadnych powodów, żeby teraz się udało. Także personalna decyzja. Proszę bardzo. Czy jeszcze jakieś pytanie? Czy na razie nie? Okej, to w takim razie, skoro nie ma pytań, będziemy mogli jeszcze złapać dziewczyny później po wszystkich prezentacjach. Na razie Tak, dziękuję i oddaję. bardzo.